No, nie widać mnie, ale drze się fest. Rozpoznawałam wszystkie dźwięki, które tutaj się pojawiały, od takiego dudnienia po dźwięk taki jak teraz przepływającej wody, po Meczety, które nas obudziły. no, swoją drogą to meczety, ale metalowe rury, które gdzieś tam były pakowane, głosy ludzi, szczeki psów. Z tamtej strony szedł jakiś beat, jakaś taka muzyczka, a z tamtej strony jakaś tradycyjna turecka muzyka, która była taka bez beatu. I co, wyspałaś się? Absolutnie nie. Zimno, a czemu ja w majtkach wyszedłem? Bo wszystko mam na zewnątrz. Skórę. Kurtkę, bo jest coraz zimniej. Ewa też już spała w kurtce. Ja przeodziałam termo dzisiaj. Dobra, składamy ten bajzel. Idziemy zobaczyć coś ładnego. I tam jest kawałek przed nami. O, tu są dziury wężowe albo jakieś skorpionowe. Tutaj przed nami. No zaraz sobie podejdziemy tam, to będzie widać lepiej. A jest naturalne zapadlisko, które pokazywaliśmy wczoraj. No i ono jest naturalne, powstało tysiące lat temu, a tam jest XIII-wieczny karawanseraj, czyli takie miejsce, gdzie można było przyjść sobie odpocząć dla podróżnych. No i generalnie Arabowie słynęli z tego. Najwcześniejsze wzmianki o jakiejkolwiek gościnności czy o hotelach właśnie pochodzą od nich. No i tu jest tego przykład. Akurat to jest XIII-wieczny, ale są oczywiście starsze. No a sam ten lej jest generalnie największym w Turcji. No nie dziwota, że karawanseraj powstał właśnie w takim miejscu, bo tam na dole zbiera się woda. A jak zbiera się woda, o, tak może lepiej. A jak zbiera się woda, no to jest bardzo masę ptaków, które właśnie w tym momencie przelatują. I ludzi, którzy po prostu przychodzą tutaj zaczerpnąć wody i po prostu trochę wychillować. My przeszliśmy trochę na przypale, bo przeszliśmy od trochę takiej niewłaściwej strony. Wyrzucamy konie, czumrę i będziemy już łapać na Aksaraj czy coś takiego. Muszę trochę wyprzedzić Ewę, bo pogonić sam siebie, bo Ewa już idzie, a ja oczywiście zawsze coś. Jejku, jakie to piękne. XIII-wieczny karawanseraj. Zamknięty, bo jest godzina 7. Ale dalej można niektóre rzeczy zobaczyć. Na przykład to. Merhamet, Mercy, Miserostia i coś nie wiadomo co. Do nieba. No to już jest konkret. To już jest konkret. Bo w większości bo w większości tu są compassion, deep love and understanding for humanity, patience.
No nie, no bardzo ładne to jest, tylko po prostu w większości jest to napisane takim trudnym językiem i zero konkretów. Coś jak ja. Nie no, to tak samo jak się pisze w galeriach sztuki, to jest właśnie ten język. Tak, no. Ja nie lubię tego, bo ja chciałbym ja uwielbiam. ja chciałbym jakiś kawałek historii, chociaż trochę. W sensie sam się dopiero teraz tego uczę, ale to są już ludzie, którzy powinni się na tym znać i powinni zrobić naprawdę coś takiego, żeby tym zainteresować. A tu jest bardzo dużo trudnych A słów. mnie to interesuje. The origin of the Seljuk start is shaped, czyli takie korzenie z tej gwiazdy są wyrzeźbione w głębokiej znajomości islamskiej geometrii i matematyki. No ale kurczę, czemu akurat islamskiej? Bo jesteśmy na terenie, w którym był islam i jest islam dalej. Ale co to jest islamska geometria i matematyka? W sensie to jest po prostu geometria Czyli i chciałbyś, żeby matematyka. było tego więcej, tak? Wiesz co, ja myślę, że powinno być coś bardziej takiego, jak to powstało, dlaczego to powstało, a tu tego nie ma. Tu jest po prostu bardzo dużo takich informacji filozoficznych, a nie wiadomo po co to tu jest tak naprawdę. No ewentualnie te kamienie. Fascynujące, że kurczę, hotel, który działa od 900 lat. Hojność, szczodrość. O, no widzisz. Hotel, który działa od 900. Pomyliłem się, od 700. No ale kurczę. A u nas, jak coś na Starym Rynku przetrwa 50 lat, to już mówią, piekarnia od 50 lat daje wam bułki, nie? Kiże przez... Tak, no ale jest to jakiś powód do dumy. Tutaj w sumie nie ma tych krzykliwych napisów, a jest takie spokojne miejsce. W sumie też pośrodku niczego, nie? Nie wiem co z tą matą zrobić, bo jedziemy teraz w rejony coraz zimniejsze i coraz twardsze pod względem podłoża, bo góry, i muszę się zastanowić. W ogóle włosy też muszę obciąć, więc jak dojedziemy do Batumi, czyli za jakieś 2 dni, no to już będę obcięty, mam nadzieję, i ogolony. Fajnie, że jest łazienka i nie ma dziury, tylko jest normalny sedes. Papieru nie ma, ale to normalne dla tych regionów. Więc stan całkiem w porządku, chociaż była wielka plama wody. Coś tam chyba przecieka. Ja sprawdzam właśnie w tym momencie no miejsca, gdzie będzie można pracować w Gruzji. Tour in the nature. Professional ballet dancer and eco builder, a couple dedicated to creating a vibrant native. We began by building the forest stage. To są ci sami, ty mówiłaś, o których nie chcesz? Kurczę, poszedłem tam umyć głowę, wysuszyłem. No ale wiesz, wchodzę sobie do minimarketu, żeby kupić elegancko, zrobić zakupy. No i jakiś dziadek zaczyna się do mnie pruć, wymachiwać laską, że co ja to robię w ogóle i tak dalej. Oczywiście mówi po turecku i mnie wygania. Mówię, kurczę, o co ci chodzi, gościu? I staję tak przed nim. Mówię, przecież nic ci nie zrobiłem. A on do mnie po turecku znowu, wynocha, nie? Mówię, kurczę, nic gościowi nie zrobiłem. No i wychodzę na chwilę, żeby ochłonąć. No i wracam, żeby kupić sobie coś ze stacji, a on tak mnie śledzi, patrzy na mnie i tak dalej. Jego żona to zobaczyła, to od razu, nie wiem, czy wstydziła się go, czy się wystraszyła, ale poszła po prostu od razu w drugą stronę, żeby tego nie widzieć. No i to są 2 rodzaje ludzi, bo są tacy ludzie i są tacy, że jak tu siedzieliśmy, to dostaliśmy to jedzenie od nich. W sumie nie znaliśmy nic z tej stacji, ale nie rozmawialiśmy z nimi, po prostu tak siedzieliśmy i gadaliśmy między sobą. No i dostaliśmy po prostu to, nie? Więc no jak to jest, że naprawdę na jednej stacji są 2 różne mentalności i ten gościu chyba sprząta tam, z tego co widzę, bo jakieś tam śmieci zbierał czy coś takiego. W takiej czapeczce takiej, no ale z żoną by sprzątał, no nie wiem, w każdym razie bardzo dziwna sytuacja. Jedna i druga mnie zaskoczyła. Ty, stanęliśmy dosłownie na 1,5 minuty i się zatrzymał, to jest po prostu szok. Nie wolno otwierać drzwi, trzeba poczekać. Bo nie działa.
Merhaba, Astaray? Aksaray? A, dobra, super. A tego z Kataru to nie wiem. Dobra, podwieźli nas, podrywacz turecki nas podwiózł, który był menadżerem w hotelu. Taki złapany na trasie, dosłownie łapaliśmy ile? Zresztą tam widać, ledwo stanęliśmy. Moje włosy mi odmawiają posłuszeństwa. No i dojechaliśmy do Goreme, 150 km. Pan był, poza tym, że miał 2 rozwody i za bardzo lubił kobiety, ale chyba teraz już się zraził, więc teraz już olewa, pojedzie na wesele. A jechał na wesele i nas zgarnął z drogi, więc jechał sam, więc chyba już przestał lubić. Fujifilm. Nie wiem, czy ja potrzebuję, ale to jest raczej do robienia zdjęć. Dobra, sprawdzę, bo tu jest Fuji, a ja potrzebuję, bo mam problem z tym obiektywem. It works. No. No, it works, but you can make photos, but I fixed this, you see? Screws. Kapadokia no. Nie Kapadokia, a Antalya, Antalya, Istanbul. Istanbul, okej. Dobra. No, ale generalnie podwiózł na 150 km, bardzo fajny pan, naprawdę. Fajnie się z nim rozmawiało i jest naprawdę miło. Patrz, się wleciało, żeby zbudować gniazdo. Idziemy tam. Dzisiaj jest dobry dzień, pomimo tego pana, który był niemiły. Merhaba. Pomimo tego pana, który był niemiły, to wszystko się kurczę jakoś ułożyło i jest naprawdę fajnie. Mamy 10 km do tego miejsca, z którego startują balony, a jest godzina która? 11:20. A który dzień? Ale który września? 13 września, 11:20. A my już jesteśmy w tym miejscu, chociaż Ewa mówiła, że dłużej nam to zajmie. Ale ona już tak liczy, bo nas ludzie zaczepiają, więc ona tak wychodzi z założeń, że po prostu przedłuży nam się. Zwał jak zwał. No i super! Teraz ciśniemy oglądać balony. No dzisiaj się nie uda, ale może jutro się uda. Bo warunki pogodowe czasami są różne, więc czasami nie da się ich zobaczyć. Ale myślę, że przy naszym szczęściu jest taka szansa, że się uda. Widzieliśmy karawanseraj, dzisiaj bardzo piękny, także uda się. Jestem tego pewien. Mieliśmy już u Tanera przecież coś takiego, że chcemy zobaczyć te balony. Nie chcę na nich latać, ja chcę je zobaczyć. 100 euro od osoby, także grunt, żebyśmy je zobaczyli. No i tak, sprawa wygląda następująco, że oficjalna strona Kapadokia SHM podaje, że wszystkie sektory A, B i C, no i te dalsze są niedostępne, czyli jakby loty balony dzisiaj się nie odbyły. Jutro podobno jest na to większa szansa, ale to wszystko jest zależne od sytuacji meteorologicznej, czyli jak to wygląda. Wieje. No nie, właśnie to jest dziwne, bo nie wieje. Może rano tutaj wiało, ale nas tu rano nie było. Co z tego, że bierzemy hotel za 150 zł, będziemy łapać stopa tak czy inaczej, nie? Taka to w końcu nasza podróż poślubna. Autostopowa podróż poślubna z Katowic do Adelaidy. To się po prostu w głowie nie mieści. Jeżdżą stopem i nie popuszczą. Kwestia jest taka, że faktycznie może się okazać, że tych balonów nie zobaczymy, a w nocy jest już 10 stopni, ja śpię w 4 warstwach w tym namiocie. Ale że tam jest pięknie w ogóle. Jest dosyć zimno, więc... A hotel jest przepiękny, za taką cenę to w ogóle wow. To nie będziemy zdradzać. No, więc w każdym razie mamy jeszcze tam was 10 km do przejechania. Obiektywu nie udało mi się naprawić. Pan powiedział, że w Antalii albo w Istambule. No i tak, w ogóle w sumie bardzo fajny dzień dzisiaj, naprawdę. Uważam to za jeden z takich lepszych dni ostatnio. Opowiadałeś Chociaż wszystkie są magiczne. o bułeczkach? Tak, bułeczki dostaliśmy. Też bardzo, no tak, można powiedzieć, że dzień z podróży poślubnej. Prawdziwej podróży poślubnej.
No to co? No Ewa ma napisane, my się zbieramy i... To jest pomieszczenie zamknięte. Aha. Śmieszne pomieszczenie, bo wchodzi się, jest muzyczka, to jest od razu wyjście. Ja nie muszę ustawiać nic na tej kamerze, nie? To jest tak genialny pokój zrobiony, że się w głowie nie mieści. Pan dopiero ruszył z interesem i w sumie już jak usłyszał, że pracujemy jako wolontariusze, to chciał nas tu trochę zatrudnić. Powiedziałem mu, że zrobię mu zdjęcia. Że fajnie czasami mieć luz i spać w namiocie, a fajnie czasami sobie mieszkać w lepszym trochę miejscu. W końcu to jest nasza podróż poślubna. Wymieniliśmy się też z nim kontaktem, bo... Że mamy nie dość, że czajnik, to jeszcze tam jest kawka i filiżanki i herbata. Kibel nieosrany. To jest ważne, bo czasami w Turcji... Idziemy się przejść po moim ulubionym miejscu w całej Turcji, czyli Kapadocji. No idź. Nie, jestem No. panią kamerzystkę na chwilę. Tylko problem polega na tym, że nie tylko ludzie stwierdzili, że tutaj jest coś fajnego, bo prawdopodobnie żyje tu naprawdę masa skorpionów. Bo to są jedyne takie miejsca, gdzie jest cień. Więc ja bym tam po prostu nie wchodził, ale nie tylko skorpiony. Czasami tam też ludzie mieszkają. Nie wychylaj się. Znowu jedziemy. Ewa już się cyka, ale jest okej. Merhaba. Merhaba. Jedziemy z panem zobaczyć to miejsce. Jest godzina 6 rano. Podobno nie mają lecieć balony, ale pan gospodarz powiedział, że tutaj je też stąd widać, więc w razie czego, żeby się upewnić, to wyjdziemy po prostu i tak już na 100% zdementujemy to, czy je widać, czy nie. Swoją drogą nie byliśmy tu jeszcze dzisiaj. Ewa jeszcze śpi. Widać je normalnie. Dobra, lecę po Ewę. Chodź, ubieraj się szybko. Dziś, no to kurczę, niby mają nie być i to człowiek patrzy, a potem... Zostaliśmy prawie że zwiedzeni przez ChatGPT i przez stronę z informacjami o tym, czy balony będą, czy nie będą, bo prognozy były takie, że nie będą, bo warunki pogodowe miały nie być sprzyjające. A tu proszę, Kuba w jednym momencie wstał, ubrał się i stwierdził, że sprawdzi, czy to prawda, czy nieprawda i nie będzie ufał tutaj żadnej wirtualnej rzeczywistości. I oto są balony. Także moje marzenie spełnione, jestem przeszczęśliwa i napawam się widokiem.
ale tutaj super wygląda wszędzie. A tam chciałabyś usiąść? Chyba, że na ziemi. Nie, no już na pani to przyniesie. O, Thank you. You're welcome. to czekam, że ja to w sumie położę. Jeszcze kidding. Nie czy, to nie oczy. Te szuk... No. Cześć, Rosy. Było się pani stara. No i tak. Ja mam włosy związane. Było miło, było ładnie, a teraz trzeba się pakować i wyjeżdżać, bo jeden dzień tu tylko spędziliśmy. O, no ale kurczę, Gruzja sama się nie zrobi, nie? Co Ewa, jak czujesz o tym miejscu? Jakie jest twoje zdanie? Że szkoda, że tak krótko i że chciałabym tu kiedyś wrócić na dłużej. Pasują te rzeczy. Dalej nie mogę się oswoić z tymi włosami związanymi swoją drogą. Super dywany. No i dobra. Znowu bezdomność. Tym razem mamy kurczę już. Ewa poleciała, więc nawet nie wiem ile kilometrów. Oczywiście tutaj się suszą rzeczy, bo nie mieliśmy w pokoju hotelowym okna. Oczywiście skarpetki, majtki. Mokre skarpetki mam, żeby mi wyschły. Także kurczę, luksus miesza się z prozą życia, można powiedzieć. Ewa mówi, że moglibyśmy tu zostać jeszcze kilka dni. I w sumie moglibyśmy, ale chyba będziemy pruć po prostu dalej. Wczoraj tego pana poznaliśmy. Mieliśmy się jeszcze z nim dzisiaj spotkać, ale już zaczął coś, jakieś dziwne teksty podrzucać. O nas dwoje, no to nie będę mówił nawet co. Wyglądasz jak cyganka. Jem lizaka. No a w ogóle to jest 42 dzień z naszej podróży poślubnej z Katowic do Adelaide. Jesteśmy właśnie w Kapadocji, w takim sercu kulturowym Turcji, można powiedzieć, i turystycznym trochę też. Będziemy teraz łapać stopa. Mamy 800 km do granicy, żeby dojechać do Batumi w Gruzji. No jest to dosyć sporo, tak w sumie ile mniej więcej Ewa mówiłaś, że jesteśmy w stanie zrobić? Od rana do wieczora myślę, że z 500-600, No tak z 500-600 km. ale to od 7, jakbyśmy łapali. No teraz wstaliśmy trochę późno, no bo faktycznie byliśmy tu tylko jeden dzień, więc chcieliśmy coś tam skorzystać z tego miejsca. To w tym żyli ludzie. Wygląda to wręcz nawet jak jakaś świątynia. No więc jak będziemy, kurczę, wstawali o 7 rano, no to spokojnie w 2 dni to zrobimy. Może nawet w 1,5. Tylko problem polega na tym, że trzeba wstawać o 7. No i to nie zawsze się sprawdza. W sensie, no zanim się pozbierzemy i tak dalej, no to jest dosyć problem, ale faktycznie ludzie są tutaj na tyle pomocni, że jesteśmy w stanie spokojnie tyle przejechać. No tylko to problem ze wstawaniem. W ogóle dostałem wczoraj na autostopie lizaka. Oczywiście nie dało się ściągnąć papierka, więc jem go z papierkiem, dlatego tak dziwnie mówię. I myślałem, że to jest taki z gumą do rzucia. Kojarzysz te? Tak. Lizaki? No Ale były chciałam super. zaznaczyć, że problem ze stawaniem dotyczy głównie Ciebie, bo ja się szybko zbieram, tylko potem czekam na Ciebie. Chyba pan się zatrzymał. Cofa. No to co, idziemy? To podejdź. W tym fryzie po prostu nieźle. Hello. Merhaba! Yes? Yes. İstediğiniz gibi atacağım. Merhaba,
you going to Sivas? A, dobra. Nam się zatrzymały 2 samochody i wybraliśmy tira. Przepraszamy tego pana, który się też zatrzymał, ale była walka po prostu. Bo prawdopodobnie on jedzie jeszcze dalej. Come on,